2 lata temu powstał projekt Peace Club, który jest ciekawy. No, okej. Nie jest to rajstr. Poczekaj, nie, poczekaj. Adam Fabian Szewczyk. Grzegorz Wianczewski. Jesteśmy Super Luminal i oglądajcie nas na naszym kanale. Pokażemy tutaj całą naszą produkcję muzyczną od kuchni. Będzie absolutnie wszystko. Pokażemy, jak działają syntezatory modularne, pokażemy, jak działają maszyny perkusyjne, pokażemy wam, jak się nagrywa wokal. Generalnie cała produkcja muzyczna w szczegółach, nasze techniki, ulubione pluginy, ulubione instrumenty, nasze inspiracje muzyczne, doświadczenie, koncerty, teledyski, cokolwiek związanego z naszą muzyką. W ogóle to znamy się razem z Ganczem ponad 30 lat. Chodziliśmy w ogóle razem do podstawówki, znamy się od pierwszej klasy. Ja nie chodziłem do zerówki, więc ale pomijmy to. Więc tak naprawdę nasza znajomość jest bardzo długa i też jest muzycznie dosyć długa, ponieważ jak to tam było? No, od kiedy żeśmy się poznali, tak naprawdę byliśmy w jakiejś tam jednej takiej grupie znajomych, gdzie jakby muzyka była zawsze ważna. No, u niektórych rodzinnie, u niektórych dlatego, że po prostu się jako dzieciaki trochę żeśmy się interesowali. No i tak żeśmy się bardzo muzycznie nakręcali. Ty w ogóle do chóru nawet chyba chodziłeś, więc masz jeszcze takie doświadczenie dodatkowo. Mój tata słuchał zawsze bardzo dużo muzyki, nasi znajomi też słuchali dużo muzyki, ich rodzice słuchali dużo muzyki i w taki sposób żeśmy się na tą muzykę w jakiś sposób nakręcali cały czas. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że może spróbujemy zrobić coś sami. I w jakiś sposób tak to ruszyło. Tak na dobrą sprawę, żeśmy zaczęli robić tą muzykę dosyć wcześnie. Czy dosyć wcześnie? Nie wiem, czy dosyć wcześnie, ale na pewno... Znaczy, ja bym chciał jeszcze wrócić troszkę do czegoś, do chyba takiego pewnego stwierdzenia, że myślę, że trochę żyliśmy, w sensie dorastaliśmy w takich ciekawych czasach, że jednak w jakiś sposób inspiracje muzyczne wokół nas były bardzo bogate. Mieliśmy sporo znajomych albo ich rodziny, gdzie ta muzyka generalnie była bardzo ważnym ogniwem, pewną sferą i to było dla nas inspiracją do tego, żeby szukać głębiej, nie tylko odpalać radio i słuchać pierwszych lepszych hitów, ale faktycznie poszukiwać tej muzyki, prawda? No tak, no jeszcze kwestia była taka, że to były też lata 90., a w latach 90. była naprawdę absolutnie niesamowita muzyka, był to niesamowity rozkwit muzyki. Kiedy jakby muzyka elektroniczna w latach 80. zaczęła trochę raczkować, to w latach 90. mieliśmy jej prawdziwy rozkwit. Rozkwit również muzyki hip-hopowej, muzyka rockowa też się bardzo dobrze miała wtedy i no to były absolutnie przepiękne czasy na poznawanie muzyki i przez to, że właśnie też byliśmy w takim towarzystwie, o którym ty mówiłeś, to poznawaliśmy bardzo dużo różnej muzyki i wydaje mi się, że to też było takim bardzo ważnym kamieniem węgielnym, dlatego że no, robimy muzykę razem do teraz. Tak, i w ogóle co ciekawe, bo też trudno czasami znaleźć właśnie te nasze inspiracje z naszych początków, bo one były zupełnie inne niż muzyka, którą aktualnie robimy. Był to przede wszystkim rock progresywny, art rock, metal progresywny, muzyka instrumentalna. Mike Oldfield, tak. W ogóle Mike Oldfield, ja pierwszy raz usłyszałem koncert Tubular Bells w telewizji, to była chyba program 2, gdzie jako mały dzieciak, nie wiem, 8-9-letni obejrzałem ten koncert i myślę, że to też coś zmieniło. No, czasami są takie małe fragmenty, które zmieniają trochę jakiś state of mind i zaczynamy od tego momentu gdzieś tam sobie szukać dalej, kopać głębiej. Wiadomo, że Michael Field aktualnie nie jest moim ulubionym artystą, ale dalej składam mu niejako hołd. No i to były też czasy, kiedy zaczynał się internet. Pierwsze komputery, które mieliśmy, już był modem, Neostrada później i internet też był taką niesamowitą właśnie kopalną wiedzy, jeżeli chodzi o muzykę. I tam żeśmy muzykę poznawali nową, poznawaliśmy i czytaliśmy o artystach, potem się oczywiście ściągało jakieś piosenki artystów.
I w ten sposób właśnie żeśmy się rozkręcali i poznawali coraz więcej muzyki. Zaczęło się, tak jak właśnie Fabian powiedział, od rocka progresywnego, ale potem zaczęliśmy odkrywać coraz więcej. Tak. Rock progresywny, Dream Theater, Queensryche. Wcześniej inne rejony, może niekoniecznie progresywne, ale zespoły typu Winger. Co tam jeszcze było? No tak, hard rocka też żeśmy Hard rocka, tak, takiego klasycznego z końcówki lat 80. Przepiękne czasy, do dzisiaj bardzo lubimy. Myślę, że kultowe rzeczy i nie... evergreeny, więc bardzo fajnie. Tak, a potem co? Potem muzyka elektroniczna, IDM, ambient, dziwne eksperymenty. Ale też trans. Trans, tak. Trans, to też jest taka historia. Myślę, że ona jest jakby bardzo ważna, jeżeli chodzi o naszą historię. Pamiętam, że kiedyś żeśmy sprzedawali skutery gdzieś tam w jakiejś galerii i wracaliśmy wieczorem zmęczeni strasznie i odpaliliśmy radio, wtedy to była chyba radiostacja i leciały tam miksy z BBC Essential Mix. I leciał akurat właśnie BBC Essential Mix i leciał mix Above and Beyond. I pamiętam, że my żeśmy wtedy dużo jeszcze słuchali tej rockowej muzyki i powoli żeśmy się otwierali na nowe rzeczy. Już byliśmy nawet całkiem otwarci na muzykę elektroniczną, ale jeszcze taka właśnie komercyjna, transowa muzyka to było coś, czym żeśmy troszkę gardzili. Superluminal to jest droga, to jest motyw właśnie drogi, to jest motyw zmiany inspiracji, to jest podróż w czasie i ona gdzieś tam ciągle za nami chodzi i ciągle ma wpływ, nasze inspiracje mają wpływ na to, co robimy. Z powodu naszych dosyć szerokich inspiracji muzycznych my się nigdy nie mogliśmy zdecydować na konkretną drogę tego, co chcemy tworzyć. I zawsze te nasze utwory były kiedyś w przeszłości bardzo eklektyczne, że w zasadzie jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc to jest taka trochę nasza mała nauczka na przyszłość i chyba jakiś element doświadczenia. Tak. No nie, ale jak tak sobie przypominam te wszystkie numery, które żeśmy robili jak żeśmy robili te wszystkie numery w bardzo różnych stylach, to tak naprawdę dzięki temu bardzo dużo się żeśmy też nauczyli, więc jak najbardziej ta właśnie droga i te poszukiwania moim zdaniem tylko i wyłącznie zaprocentowały i tak naprawdę cały czas procentują. Ale wracając do konkretów trochę, jako Superluminal wydaliśmy kilka lat temu płytę w dosyć dużej niemieckiej wytwórni Mole Listening Pearls. Płyta nazywała się Pacyfika. Bardzo ładna płyta, do dzisiaj szanuję bardzo. Bardzo szanuję. Eklektyczna. Zaprosiliśmy kilku gości na tą płytę. Saksofonista jazzowy, wokal Aleksandry Bilińskiej, różne instrumenty. Naprawdę bardzo fajna opowieść. Głównie tam było dużo deep house'u. Ona była chyba najbardziej taka deep house'owa, ale było kilka numerów takich bardziej nawet liquid drum and bassowych. Były też czasy, kiedy mieliśmy dosyć spore konszachty z niemiecką jazzanową. Nawet zrobiliśmy jeden albo dwa teledyski dla Aleksandra Barka, więc to takie bardzo fajne, miłe czasy. Chcielibyśmy jeszcze na chwilę wrócić bardziej konkretnie trochę do naszych inspiracji. Jak na początku powiedzieliśmy, nasz początek to był rock progresywny. Rock progresywny i prog metal. Rzeczy, z którymi dzisiaj nie mamy do końca wiele wspólnego. No z tamtych czasów to chyba tylko została ta miłość do hard rocka. Miłość do melodii i harmonii w hard rocku i do tego, że ta muzyka jest taka pełna emocji. To jest coś, co jest jakby bardzo ważne dla nas w tym, co robimy w tym momencie. I wydaje mi się, że to może być ważne właśnie przez to, że kiedyś żeśmy tego hard rocka bardzo dużo słuchali. Queensryche, Whitesnake, Winger, Alice in Chains nawet, chociaż to już taki... To już bardziej grunge, ale to dalej, też... ale dalej tak. Dalej muzyka pełna Dalej emocji. tak. Nie lubiliśmy grunge'u raczej, nie? Robiliśmy chyba 2 zespoły grunge'owe i to było właśnie Alice in Chains i Soundgarden. To chyba ty.
Soundgarden to był bardzo taki progresywny zespół. Oni robili bardzo dużo dziwnych, takich trochę eksperymentalnych rzeczy, więc... IDM, klasyki, Aphex Twin, dokładnie. Outtaker, Tak. Square Pusher. Wszystko, co związane właśnie z tego typu klimatami, bardzo zawsze lubiliśmy, szczególnie grunge. Ja byłem gdzieś tam zawsze trochę bardziej wyłapujący poszczególne rzeczy. Grunge się bardziej zagłębiał w to wszystko. No, ale też ambient, trochę połączone z IDM-em, ale ambient też myślę, że taka dosyć ważna i mocna inspiracja, z której czerpiemy bardzo dużo do dzisiaj. No i to zarówno ten ambient w tych wszystkich osłonach bardziej rytmicznych, ale również ten ambient kompletnie czysty, ten dronowy, Steve Roach na przykład. Potem chyba coraz większa fascynacja tym, jak robić muzykę elektroniczną z coraz większą ilością, jak słuchać muzyki elektronicznej z coraz większą ilością popu, czyli właśnie house, ten trance, progressive trance, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to mniej więcej właśnie w tą stronę szło, czyli z jednej strony te bardziej właśnie artystyczne podejście do muzyki elektronicznej, ale z drugiej strony coraz bardziej komercyjne podejście do muzyki elektronicznej. Tak, ale byliśmy też niejako fanami, w sensie może nie fanami takimi bardzo mocnymi, ale na pewno bardzo lubiliśmy rzeczy typu Kylie Minogue kiedyś, czy też inne bardziej klasyczne rzeczy z rejonu właśnie takich stricte popowych wykonawców, których można usłyszeć w radio. No właśnie, i ta Kylie Minogue to na przykład właśnie przez to, że ona bardzo dużo wtedy, kiedy żeśmy jej dużo słuchali, bardzo dużo ciągnęła z muzyki house'owej. Wydaje nam się, że w pewnym momencie zamknęliśmy pewien etap w swoim życiu muzycznym i z takiego pełnego eklektyzmu zaczęliśmy robić coś coraz bardziej konkretnego. Ale nie byłoby to bez pewnych inspiracji i te inspiracje pochodzą z rejonu Toronto. Tak jest. W tym momencie jesteśmy wciąż już od kiedy zaczęliśmy właśnie ten nowy etap Superluminal, jesteśmy pod wielkim wrażeniem sceny R&B z Toronto i z okolic. Przede wszystkim tutaj takie nazwisko, które na pewno wszyscy kojarzą, The Weeknd. To jest gość, który właśnie na początku 2010 stworzył takie 3 mixtape'y House of Balloons, Thursday i Echoes of Silence, które zawierają absolutnie zjawiskową, niesamowitą muzykę R&B, która nie ma zbyt dużo wspólnego z tym, tak jak teraz kojarzymy Weekenda, czyli z jego popowymi hitami. Była to zupełnie inna, o wiele bardziej mroczna, o wiele bardziej elektroniczna i głęboka i emocjonalna muzyka. I to nas niesamowicie zainspirowało i zaczęliśmy też te rejony o wiele bardziej eksplorować. Potem poznaliśmy kolejne wielkie name'y znane, takie jak na przykład Drake i przede wszystkim jego taka płyta też z 2000, zdaje się, chyba 13 roku, Take Care. Absolutnie niesamowita, bardzo inspirująca muzyka. Ja pamiętam, że przez dosyć długi okres czasu Grunge i jego żona Ania bardzo mnie puszowali takim właśnie tematem muzycznym właśnie z rejonów Toronto i pochodnych. I ja ciągle gdzieś byłem w opozycji chyba do czasu płyty Weekenda After Hours, kiedy tak naprawdę po kilku przesłuchaniach stwierdziłem, że to jednak coś w tym jest. No i od tego czasu się trochę zmieniło u nas. Oczywiście nie mamy w planach, nigdy nie mieliśmy takich intencji, żeby cokolwiek naśladować niejako, ale te inspiracje gdzieś tam pozostają. Bardzo podoba nam się podejście trochę opozycji do mainstreamu, do założeń mainstreamu, gdzie jednak w muzyce Toronto, w tej scenie Toronto to wszystko zostało gdzieś przewrócone do góry nogami. Tam utwory były nie komercyjne, nie popowe, a jednak trafiły do mainstreamu. I tak się właśnie złożyło, że to nam się właśnie bardzo podoba. Ten właśnie trudny do opisania system emocjonalny w muzyce.
I wydaje mi się, że to właśnie pasuje do tej naszej historii, kiedy właśnie próbujemy szukać jakichś takich bardziej ambitnych rzeczy, a z drugiej strony bardzo też nas inspiruje pop. I to właśnie w tej całej scenie Toronto R&B jest właśnie niesamowite, że oni to świetnie łączą. Na przykład ich utwory Weekenda na tych mixtape'ach, o których mówiliśmy, bądź też właśnie u Drake'a, potrafią trwać po 7-8 minut, mieć po kilka części, co wręcz wygląda trochę jak jakieś utwory z rocka progresywnego, ale tak kompletnie nie jest. One mają swój niesamowity właśnie vibe, niesamowity klimat i przekazują absolutnie nieziemskie emocje i jest to dla nas niesamowicie inspirujące. I wydaje mi się, że taką naszą właśnie główną inspiracją w tym momencie to będzie właśnie to mroczne, ambitne R&B. To jest pierwsze wideo, które chcieliśmy wrzucić dla Was o naszej produkcji muzycznej, ale nie ostatnie. Jesteśmy właśnie w trakcie pisania absolutnie nowego, fantastycznego albumu, który możemy już powiedzieć, jak się nazywa, chyba, bo to nie jest żadna tajemnica. Będzie się nazywał Atlantide. I jest to świetna okazja do tego, żeby pokazać wszystko od kuchni. Począwszy od tajników produkcji muzycznej, obróbki wokalu, miksowania, syntezatorów modularnych, field recordingu, absolutnie wszystkiego, nawet włącznie z budową własnych mikrofonów i tak dalej. Tak jest. W planach mamy też granie koncertów, granie na żywo i też bardzo chętnie pokażemy Wam, jak będziemy się do tego przygotowywali i w jaki sposób chcemy to zrobić. Także dużo kontentu, dużo bardzo konkretnego kontentu, dużo fajnej naszego obnażania się z naszą wiedzą, z naszym doświadczeniem, również z naszymi upodobaniami i tym, co robimy, jacy jesteśmy trochę. Myślę, że to będzie bardzo fajna przygoda. Bądźcie czujni albo bądźcie z nami. Like and subscribe.